Jesteśmy w Aleksandrowie Kujawskim, w centralnym punkcie miasta. Teraz jest to plac 3 maja. Kiedyś był to rynek, gdzie zbiegały się wszystkie żywioły tej miejscowości. I tu mamy taką ciekawostkę, że budynek, który jest prosto za moimi plecami, jest budynkiem, w którym mieszkał nie kto inny, tylko Daniel Fligelman. Budynek za moimi plecami jest najprawdopodobniej domem, w którym w 1920 roku, 7 listopada, urodził się Daniel Fligelman, znany ze współpracy z Emanuelem Ringelblumem w tworzeniu archiwum Ringelbluma. Urodził się w rodzinie handlowca, który posiadał sklep, który posiadał swój skład. Ojciec Fligelmana, Izydor, właśnie takie dziwne polskie imię, albo zwany też Ickiem czasami w literaturze, był właśnie kupcem i nawet za swoją działalność płacił dla rzecz gminy żydowskiej dość duże podatki, bo 80 zł to nie były małe pieniądze, co świadczy, że rodzina była dość dobrze sytuowana. Matka Daniela Fligelmana, Azalia z domu Kon, była aleksandrowianką i pochodziła właśnie z Aleksandrowa Kujawskiego. Jeśli 1, 2 i nawet 3 września był w Aleksandrowie jeszcze jako tako spokojny, to już kolejny dzień, około godziny 12 był dniem, kiedy na Aleksandrów spadły pierwsze bomby. Przy okazji bomba trafiła właśnie też w dom Fligelmanów i dom ten został zniszczony. Ze względu na to Fligelmanowie doszli do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli z Aleksandrowa uciekną. Uciekli wtedy z miasta, wydostali się i pieszo, i furmankami, wyjechali w kierunku Osięcin, Włocławka, później aż pod Gombin. Tam przebywali gdzieś do końca września i też wtedy już dopędził ich front, Niemcy przeszli dalej, a oni postanowili, że no, trzeba chyba wrócić do Aleksandrowa, aby tam kontynuować dalej życie. Wrócili Fligelmanowie do Aleksandrowa, no i cóż, zastali swoje mieszkanie zupełnie splądrowane, także musieli jakby zaczynać wszystko od nowa. No ciężko to było ze względu jeszcze również na represje, jakie zaczęli stosować Niemcy. Zaczęli wprowadzać tutaj zupełnie nowe porządki. Po pierwsze, zabrali się do zniszczenia całego pasażu handlowego żydowskiego, jaki był przy ulicy Słowackiego. I zachowywali się naprawdę dość perfidnie, nawet w stosunku do synagogi, którą mamy tutaj też, która stała kiedyś na miejscu budynku, który stoi też za naszymi plecami. Daniel Fligelman i jego rodzina wyjechali z Aleksandrowa, uciekając, bo i wielu innych Żydów również uciekała w najrozmaitszych kierunkach. Niektórzy skierowali się bezpośrednio na wschód już po 17 września, aby tam znaleźć schronienie za radziecką granicą. I niektórym to się oczywiście udało, no niektórzy nie dojechali wcale. Nawet we wspomnieniach swoich Daniel Fligelman po synagodze pozostał plac prosty jak kort tenisowy. Fligelmanowie postanowili wyjechać albo zostali również wysiedleni. Tu jest do końca nie stwierdzono, jak to naprawdę się stało. Wyjechali najpierw do Kutna, tam przebywali przez jakiś czas. W Łowiczu byli gdzieś około roku, tam przebywali oczywiście w getcie. W pewnym momencie rozpoczęła się likwidacja również getta w Łowiczu i stamtąd Fligelmanowie wyjechali do Warszawy i zamieszkali przy ulicy Śliskiej 24. I wtedy rozpoczęła się współpraca Daniela Fligelmana właśnie z Emanuelem Ringelblumem. W lipcu 1942 roku znalazł się w obozie w Tręblince i tam zakończyły się jego losy. Może być?